Dzień dobry Panie i Panowie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Znajdujemy się w tym momencie na Fuerteventurze, w miejscowości, tam w regionie Caleta de Fuste. Tak, oczywiście, jak najbardziej. Więc dzisiaj pokażę Wam, jak tutaj rzeczywiście jest ładnie, jak wygląda promenada, która prowadzi, co dużo mówić, od mojego hotelu, w którym się zatrzymałem. Nie powiem, jaka nazwa tego hotelu, gdyż nie zapłacili, nie jest to reklama, ale przejdziemy sobie do portu. Tu możecie sobie zobaczyć, dzisiaj akurat jest w miarę ładna pogoda, bo wczoraj padało, ale dzisiaj jest nie najgorzej. Godzina 10 rano i już jest 23 stopnie. Tutaj, jak widzicie, jest, co mnie bardzo cieszy, jest Waffles and More, czyli powiedzmy cukiernia. No chyba tak to rzeczywiście trzeba było przedstawić. Cukiernia, gdzie można oczywiście zjeść gofry, lody, ale nie tylko na słodko, bo również można na przykład zjeść gofry z kurczakiem. No to rzeczywiście jest już inna sprawa. Próbowałem, dobre, smaczne, jak najbardziej. Akurat trochę inne, ale niezłe, jak najbardziej. Tutaj, jak widać, promenada podzielona oczywiście dla piechurów i dla rowerzystów i też dla osób, które się poruszają skuterami, czyli hulajnogami, zarówno tymi tradycyjnymi, jak i elektrycznymi, bo tych rzeczywiście jest tutaj całe mnóstwo, jest bardzo, bardzo dużo. Jak widać, nie jest to może za bardzo ciekawa plaża, bo takową oczywiście ona nie jest, nie może być, ale jest to jak najbardziej jest to skała wulkaniczna, bo wiadomo, że Fuerteventura jest to bardzo, jest to wulkaniczna wyspa, więc tutaj tego jest dosyć sporo i plaży jako takich rzeczywiście jest dużo mniej niż tych, które teraz widzimy, jak najbardziej, które tutaj przede mną macie. Natomiast jest mnóstwo wędkarzy, mnóstwo krabów, także bardzo fajnie. Tutaj widzicie, oczywiście jest hotel, o którym mówiłem wcześniej, plac zabaw, baseny, aż akurat baseny są 4, znaczy 2 dla dorosłych, 2 dla dzieci, więc to jest w ten sposób zorganizowane. Tam widzę z przodu moje miśki sobie idą, bo akurat również brał się do portu. No to, że tutaj mamy oczywiście bojkę, to nie będę nikomu przedstawiał, to wiadomo, dla tych, którzy lubią się, że tak powiem, wybrać na pływanie bez odpowiednich umiejętności, no to akurat niekoniecznie może być dobre. Dzisiaj, jak już mówiłem, jest bardzo ładnie. Fuerteventura tak naprawdę słynie z tego, że jest to dosyć wietrzna wyspa, ale akurat dzisiaj jest spokojnie. Wczoraj było, co mnie zaskoczyło, wiecznie, bo rozmawialiśmy tutaj z ludźmi, byliśmy akurat wczoraj w Muzeum Nomen Omen Wiatrachów, no i okazało się, że tutaj na Fuerteventurze bardzo rzadko pada. No i akurat tak się okazało, że wczoraj nam się złożył jeden taki dzień, kiedy padało. Słuchajcie, nie było tego aż tak bardzo wiele, bo to jak najbardziej nie jest jakaś konkretna wyspa, ale powiedzmy, dobre 5 minut padało i to tak dosyć rzęsiście. A jeżeli lubisz takie materiały, to przypominam, daj suba, włącz dzwonek z opcją wszystko, gdyż na kanale Marcinowe Recenzje Ekstra publikuję tak naprawdę wszystko. Tak, Marcinowe Recenzje to jest mój kanał główny, gdzie tam się pojawiają tylko i wyłącznie rzeczy ze świata kultury, recenzje filmowe, odcinki na żywo, jakieś shorty, ciekawostki ze świata show biznesu, a tutaj bardzo często sobie gadamy o różnych rzeczach, nie tylko o kulturze. Pokazuję Wam, jak wygląda Irlandia, w której na co dzień mieszkam już od ponad 20 lat. Stąd właśnie takie live'y mobilne, samochodowe, plus właśnie takie materiały jak ten. Oczywiście ja wiem, że to jest tylko i wyłącznie nagranie, to nie jest live, do którego jesteście przyzwyczajeni, ale próbowałem tego dosłownie wczoraj i okazało się, że był, delikatnie mówiąc, ogromny problem z zasięgiem. Tak, jak najbardziej, mimo że to jest 2026 rok, 5G i tak dalej, no to niestety technologia nie dowozi i wczoraj to wyglądało bardzo, bardzo źle. Dlatego dzisiaj akurat w takiej formie taki vlog opublikuję, ale kiedy to już zobaczymy. Wiem, że akurat idziemy do portu. To, co teraz widzicie, to jest godzina 10 rano. Więc jak widać, ludzi jest mnóstwo. Jeszcze nie jest bardzo gorąco, bo temperatura dzisiaj będzie przewidywana 27. Co prawda można by powiedzieć, że tylko 27, ale ja akurat powiem, że aż 27, bo jest to dosyć ciepło. Patrzcie, jak to pięknie wszystko wygląda. Nie ma dzisiaj dużego wiatru, ale mimo wszystko te fale robią wrażenie. To naprawdę ładnie się komponuje. Wczoraj, jeżeli było Ci dane zobaczyć, drogi widzu, droga Wicko, jeżeli było Ci dane zobaczyć tego właśnie live'a, to tamte fale naprawdę pięknie się
rozbijały o brzeg, aczkolwiek skoro jakość internetu nie dowiązła, no to niekoniecznie można było sobie to jakoś, wydaje mi się, dobrze zobaczyć, dobrze ogarnąć, ale dzisiaj to wygląda naprawdę ciekawie. Tutaj nie będę przechodniów pokazywał, bo nie każdy sobie życzy, więc skupimy się na morzu i tak to rzeczywiście wygląda. Tak więc można powiedzieć, może nawet w miarę spokojne, ale nie najgorsze. Ta promenada oczywiście, ja zacząłem koło hotelu, ale ona się ani nie zaczyna w tym miejscu, ani nie kończy, bo ona ma jeszcze dobrych kilka kilometrów w jedną i w drugą stronę. Do portu się idzie, no chwileczkę, trzeba przyznać, że rzeczywiście trochę to trwa, ale akurat jak widzicie, widoki są naprawdę zapierające dech w piersi i tutaj można sobie spokojnie na przykład wynająć tę elektryczną hulajnogę. Sprawdzałem wczoraj jedną, też nie powiem jakiej firmy, ponieważ też nie płacą za to, a jeżeli jest ktoś, kto by chciał właśnie takie live, taki materiał zasponsorować, to jak najbardziej e-mail jest w opisie tego materiału, no i w ogóle mojego kanału. Więc wypożyczyłem sobie hulajnogę. Cena jest nie najgorsza, kosztuje to 37 eurocentów za minutę, plus jest za rozpoczęcie jazdy taka opłata euro. Nie wiem, czy to tylko za pierwszą jazdę i później już tego nie ma, czy za każdą, bo dopiero raz używałem. W każdym razie wsiadłem na hulajnogę i po tam bodajże 30 chyba kilku minutach skasowało mnie 13 euro. Bo jeszcze trzeba dodać, jest 20 centów za parking. Nie wiem akurat dlaczego, ale akurat tak to jakoś rzeczywiście jest. Więc to możecie sobie sami sprawdzić, przeliczyć, jak to jest. Hulajnogi są bardzo łatwe w użyciu, bo jest tylko i wyłącznie guzik, właśnie przesuwnia, którą naciskamy i jedziemy do przodu, oraz są dwa hamulce. Także nieważne, czy z prawej strony, czy z lewej, i tak zawsze elegancko to jakoś wyjdzie, więc bardzo proste w obsłudze. Także nie ma najmniejszego problemu, ale oczywiście hulajnogi tylko dla osób powyżej 18 roku życia, co umówmy się jest zasadą, kiedy zakładasz konto na tej stronie, aczkolwiek kiedy już, no umówmy się, po raz wtóry, kiedy już korzystasz, no to widziałem dzieciaki, które miały po 12-13 lat i które jak najbardziej śmigały i z tych takich hulajnóg korzystały. Zobaczcie, jak to wszystko pięknie wygląda. No po prostu jest to piękna sprawa, tutaj morze wygląda rzeczywiście przecudownie, tu jest fajnie. Czy ja mogę w ogóle wziąć na chwilę siebie, pokazać, zobaczymy. Robi się zdjęcie, ale jak się, no pewnie, że teraz w trakcie nagrywania nie mogę, ale życie, umówmy się, że bez tego, beze mnie też przeżyjecie i będzie wam też wesoło. A my cały czas idziemy do portu. Chmurek trochę jest, ale domyślam się, że one raczej w późniejszym czasie gdzieś tam do nas zawitają, chociaż wiaterek jest dosyć spory, co wystarczy powiedzmy popatrzeć na krzaki, to widać rzeczywiście, jak to wygląda. Tam w oddali oczywiście widać samolot i jeżeli będę tutaj co chwilę te samoloty pokazywał, jeżeli myślisz, drogi widzu, droga widzko, że to jest rzecz odosobniona, no to muszę cię zmartwić, bo te samoloty tutaj lądują powiedzmy w odstępie kilku minut. Jak widać, ruch jest dosyć konkretny. Lotnisko od hotelu, w którym się znajduje, jest zaledwie o 11 minut drogi autem, ale tak naprawdę na Fuerteventurze wszystko jest niedaleko, bo jak pojechaliśmy do jednej z miejscowości, Betancuria bodajże się nazywa, drogi są piękne naprawdę, powiem od razu w ten sposób, jeżeli nie czujesz się dobrze na trasach, które są bardzo karkołomne, można tak powiedzmy ująć, wąskie oraz piękne serpentyny, no to niekoniecznie, bo jest naprawdę mocno. My akurat wynajęliśmy auto i no powiedzmy ten silnik 1.0 dawał sobie radę, aczkolwiek były już podjazdy, gdzie musiałem zredukować na dwójkę, więc akurat to nie jest to gdzie, ale naprawdę pięknie jest. W każdym razie, wracając do meritum, kiedy pojechaliśmy do Betancurii, potem jeszcze rzeczywiście kilka innych miejscowości tam dalej, bo tam i Muzeum Wiatraku, o którym już wspomniałem wcześniej, no to można było sobie spokojnie przejechać się wszerz wyspy w jakieś, ja wiem, 35, pokazywało 35 minut. Więc to tylko pokazuje, jakim niewielkim miejscem, powiedzmy, jest Fuerteventura. Także akurat jest to pięknie, a my znajdujemy się, tylko przypomnę, w miejscowości, w regionie, który się nazywa Caleta de Fuste. Oczywiście, jeżeli byłeś, drogi widzu, droga widzko, byliście tutaj kiedykolwiek, dajcie znać, czy się podobało rzeczywiście, czy było fajnie i co warto zwiedzić.
bo to też jest, ja akurat przygotowując się, właśnie rezerwując takie wakacje, zawsze sprawdzam, co można zobaczyć, bo to nie tylko, żeby powiedzmy posiedzieć w fotelu i się na basenie poobijać. Nie, ja akurat lubię, właśnie z moją rodzinką, lubimy sobie dosyć aktywnie spędzać czas. To znaczy zawsze wypożyczamy samochód, jak jedziemy na wakacje i pierwszego i ostatniego dnia nie robimy nic. Nie, to po prostu leżakowanie, obijanie się właśnie w hotelowym basenie, a pozostałe dni, tak powiedzmy co drugi dzień gdzieś tam podróżujemy, tak? Czy to powiedzmy jest aquapark, czy to jakieś muzea, czy to właśnie jakieś fajne miejscowości do zwiedzenia, czy jakieś inne różnego rodzaju atrakcje, to raczej staramy się właśnie sobie ogarnąć. I akurat w tym przypadku tak to rzeczywiście jest. Jak widzicie tutaj już niedaleko ta chata wielka, tam zaraz za nim właśnie znajduje się port i też plaża, co jest bardzo ważne, bo no ciężko, to co widzicie tutaj przede mną, ciężko na takiej plaży się rozłożyć z ręcznikiem i się kąpać. O ile powiedzmy ja bym gdzieś tam mógł sobie wskoczyć, byłoby nie najgorzej, no ale na pewno nie przy brzegu, więc powiedzmy gdzieś tak na pełnym morzu, no może troszeczkę dalej, ale akurat nie, nawet przy takich falach nawet bym się nie odważył, bo rzeczywiście jak widzicie, jak to ładnie, pięknie wszystko wystrzeliwuje, jak to rzeczywiście się rozbija, chyba bym się nie skusił mimo wszystko. Raczej wolę właśnie standardową plażę z piaskiem. Także byliśmy w jaskiniach i teraz pewnie źle nazwę powiem, Aoi, jakoś tak to rzeczywiście. I tam można było na plaży zaobserwować czarny piasek, co jest oczywiście dla wyspy ze skały wulkanicznej oczywistą oczywistością, jakby powiedział kabaret, no ale akurat niekoniecznie dla nas, bo ja gdy mieszkam w Irlandii, to albo mam plaże kamieniste, to jest najczęściej, albo rzeczywiście zwykły piasek, a tutaj takie nowum dla mnie, które jest powiedzmy dla osób mieszkających, żyjących na Fuerteventurze czymś absolutnie normalnym. Tutaj, jak najbardziej mówiłem wcześniej, można sobie wynająć hulajnogę, można sobie wynająć rower, o jacie, wszystko można tak naprawdę powynajmować, no niemalże wszystko oczywiście, bo oprócz tego, że są różnego rodzaju pojazdy dla osób, które mają problemy z poruszaniem się, no to można standardowo wynająć sobie rower, auto, zarezerwować sobie prom, na przykład niedaleko jest wyspa Los Lobos, mam nadzieję, że dobrze wymawiam i jest też rzeczywiście fajna sprawa, wysepka do obejścia, z tego co czytałem w przewodnikach w 3-4 godziny. Także wygląda to bardzo, bardzo interesująco. Przypomnę, jesteśmy na Fuerteventurze, region, miasto Caleta de Fuste. Jak lubisz takie materiały, to daj suba i włącz dzwonek, zobaczysz wszystko. Albo nawet możesz wziąć i podbić ten materiał, będzie mi niezmiernie miło. Widzę, że zbliżamy się już do portu, a to oznacza, że zaczną się pojawiać kotki. Bo tych, że tutaj jest co niemiara. Jak tylko gdzieś tutaj będą się pojawiały, to pokażę. Proszę bardzo, jest druga strona deptachu, promenady. Oczywiście to wygląda super świetnie wieczorem i jeżeli będę miał okazję, to postaram się też wieczorem właśnie wybrać taką przechadzkę. Wtedy wiadomo, przy świetle to wygląda dużo fajniej, dużo ciekawiej. No, proszę bardzo. I pojawiają się już kotki, proszę bardzo. Można tutaj zaobserwować, że kotecek się pojawia. Jeden, ale to nie jedyny kotecek. Tych kotecków tutaj będzie całe mnóstwo. Jak to powiedział Tweety i Sylwester. Albo jakoś rzeczywiście tak. O, widzę, że akurat katamaran sobie wypłynął, a teraz wam pokażę, ponieważ jak widać kolejny samolot tutaj sobie ląduje. I dokładnie, to jest mniej więcej taka częstotliwość, z jaką te samoloty tutaj lądują. Domyślam się, że pewnie to jest taka sama częstotliwość, z jaką te samoloty startują właśnie tutaj z plaży. Ok, tutaj pan idzie, który ma przyczepionego drona do siebie ustawionego, więc nie będziemy kombinować. Muszę tutaj rzeczywiście go odsunąć, bo pan jest bez koszulki, a jak wiemy dobrze, przecież YouTube nie lubi golasów. Tak, to pokażę chwilę. Tutaj jest właśnie wieża. Pan ma bardzo fajnego ustawionego drona, gdyż ma ustawione, żeby on się wokół niego kręcił, że tak powiem, i wygląda to w miarę ciekawie. Tam jak widzicie już na morzu wypłynął sobie katamaran. Akurat wiem, ponieważ już wczoraj byłem w porcie w trakcie tego live'a, że powiem na żywo. I w tym momencie stąd mam tę wiedzę. Podejdziemy bliżej do wody, gdyż promenada tutaj się może nie tyle kończy, co kończy jej ta zasadnicza część i zaraz będzie po prostu zwykły deptak, gdzie można sobie spokojnie przejść wokół łodzi, wokół restauracji, klubu znajdujących się tutaj i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że słyszycie ten dźwięk morza. Ja się na chwilę zamknę i może się uda to lepiej usłyszeć.
ruszymy się teraz dalej, troszeczkę jeszcze do portu. Tutaj w ogóle jest takie miejsce, gdzie kotki mają swoją budę, swój domek. Proszę bardzo, tutaj można w lokalnych sklepach kupić jedzonko dla nich. Proszę bardzo, dla tych, którzy posługują się w miarę płynnie angielskim albo hiszpańskim, może być. This is a cat cafe, czyli kawiarnia dla kotków. Tutaj widzicie, są nazwy wszystkich tych kotków, które się tutaj pojawiają. Sobie leżą w środku, ale chyba ich nie ma. Tutaj jest ich jedzonko, można im kupić w lokalnym sklepie. Widać, że 2 butle z wodą, żeby te kotki sobie mogły popijać. Proszę bardzo, pokaż się, Ziutek. Tak, ludzie na Ciebie patrzą. Cały YouTube Cię widzi. No tutaj jesteśmy. O, proszę bardzo. Także w miarę ciekawie. Ok, tutaj widzę, że jest niedaleko mapa, więc również Wam ją pokażę. Teraz guzik widać, bo są skały. No to akurat nic nowego. Tam dalej parking właśnie dla hulajnóg. Ależ wash me. Pewne autko jest bardzo skurzone, co się można było łatwo domyśleć. No ale zobaczymy, tutaj w tym momencie zmierzam w kierunku mapy, więc będziecie sobie mogli zobaczyć, jak to wygląda. Będzie wiadomo, gdzie jesteśmy. Ach, proszę bardzo, dobra, okej, w porządku. Tutaj widzicie, jak to ładnie wygląda. My jesteśmy gdzieś mniej więcej tutaj, w tym rejonie w tym momencie, a przyszliśmy stąd, tak, z tego rejonu. Więc ten kawałeczek, żeśmy sobie przyszli. Proszę bardzo, tutaj jest zarówno po hiszpańsku, angielsku, niemiecku oraz francusku, więc jest w porządku. Co jest ciekawe i to mnie bardzo im plus zaskoczyło, mnóstwo restauracji, mnóstwo w ogóle miejscówek typu różnego rodzaju właśnie muzeami i tak dalej mają albo menu, albo to właśnie opisy w języku polskim, bo okazuje się, że mnóstwo Polaków właśnie przyjeżdża na Fuerteventurę. Proszę bardzo, jest lounge bar El Faro. Możecie również sobie zobaczyć, jakie są ceny w tymże barze, jeżeli ktoś ma ochotę sobie przyjść zobaczyć. Proszę bardzo, ile piwko, małe piwko 3,50, Cruzampo. To jest takie bardzo popularne, lokalne tutaj. Tu jak widać jest no, nie tyle prom, co przystań. Można sobie spokojnie popływać. Część łódek jest jak najbardziej do wynajęcia, bo z tego co właśnie patrzyłem jest bez problemu. Oczywiście sklep upominkowy, piracki sklep tym razem, pewnie, że tak. Tym można sobie, pewnie nie wszystkie, ale domyślam się, że część tych łódek można sobie wynająć. Można sobie tutaj ogarnąć spokojnie cruise, przepłynięcie się właśnie na różnego rodzaju wyspy. O, proszę bardzo, mówimy o kotkach? Pewnie, że mówimy o kotkach. Więc tutaj jest kilka. Właśnie, ten akurat się brzydko myje, tak? Tak nieładnie. W sam raz dla algorytmów nie YouTube'owych. No i ale tutaj widzicie. Także jest tutaj bardzo fajnie. Są łódki z dnem szklanym, powiedzmy przeźroczystym. O, właśnie w tym momencie widzicie, ludzie się tam zbierają i to akurat można sobie spokojnie pójść, popłynąć i popatrzeć właśnie na faunę i florę. Jak to rzeczywiście wygląda. Tam w dali jest już plaża oczywiście. Jest już plaża, gdzie można spokojnie sobie wynająć leżak bez najmniejszego problemu. Tutaj oczywiście jest posąg właściwie, no myślę, że będzie rekina młota, który tutaj kiedyś był. Wiadomo, rekiny młoty nie są dla nas w żaden sposób groźne, a przynajmniej z tego, co się orientuję. Więc tak to rzeczywiście wygląda. Tutaj oczywiście różnego rodzaju bary, gdzie można sobie pójść, można sobie zjeść, napić się, śmignąć sobie lody i tak dalej, i tak dalej. Jak widzicie, to można sobie wynająć łódkę, wynająć sobie wyprawę, przeprawę, no a dodatkowo, żeby się człowiek nie nudził, to można sobie zagrać w hokej powietrzny, w bilarda albo pójść na stragany, na które zaraz pewnie sobie tam podejdę i zobaczę, co się rzeczywiście dzieje. No i teraz dochodzimy tutaj do brzegu i tutaj, jak widzicie, można sobie wynająć, są rowery wodne, są takie ślizgawki, no to chyba tak, no to jest też rower wodny właśnie, dodatkowo z doczepioną zjeżdżalnią, za którą można sobie go wziąć i wypożyczyć. Tak jak widzicie, jest już plaża, ratownicy, też bardzo ładnie to wszystko jest zorganizowane. Można sobie wynająć, o tutaj proszę bardzo, można wynająć pedalboat, czyli tą łódkę, jak mówiłem, taką w ten sposób. Tutaj też stojącą kajak można sobie wypożyczyć, jetski nawet, proszę bardzo, Crazy UFO. Mnóstwo rzeczy, widać dokładnie jakie są ceny. W miarę to jest wszystko fajnie ogarnięte. Na plaży też bardzo fajnie, bo wypożyczamy sobie powiedzmy taki parasol, tak? Z dwoma leżakami na jeden dzień. Tam na każdym leżaku, a przynajmniej na stoliku, który tam jest kod QR, możemy sobie zeskanować, zobaczyć menu,
gdzie można sobie zamówić jedzonko czy picie, a przynajmniej tak było jakiś czas temu, więc zobaczę, czy tak jest. Jeżeli tak nie jest, napisz mi w komentarzu, drogi widzu, droga Wicko, czy to się rzeczywiście zmieniło. Jak to rzeczywiście wygląda. A, pięknie, proszę bardzo. Tutaj teraz taka panorama 360 i widać, to wygląda rzeczywiście bardzo, bardzo ładnie. Tutaj jest jakiś jeszcze stary żuraw, który tak wygląda. Więc panie i panowie drodzy, dziękuję wam bardzo za dzisiejszego live'a. Pamiętajcie o tym, żeby dać suba, dzwonek z opcją wszystko, będzie mi niezmiernie miło. Czy będą kolejne takie materiały? Pewnie tak, jeżeli nie z Wysp Kanaryjskich, nie z Fuerteventury, to pewnie z Irlandii, może z jakichś innych krajów. Wiem, że akurat wybieramy się jeszcze w tym roku może do Wielkiej Brytanii, może tam coś będzie. A z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.